25 km do celu. To nieprawda, 25,5. ...347 km, 5 dni, setki kilometrów alpejskich szlaków i jeden cel – jezioro Garda. Dzisiaj w końcu tam dotrzemy. Siemano, dzień kolejny. Dzisiaj w końcu dojedziemy, mam nadzieję, do jeziora Garda. Wczoraj, aż mi się nie chce za bardzo gadać, co się działo wczoraj, ale było bardzo trudno i to nie było mądre, co zrobiliśmy. Dzisiaj jest dzień chilloutu, jedziemy po płaskim, mamy 70 km do jeziora, za chwilę startujemy. Żegnamy Mezzo Lombardo, piękne widoki, pogoda, jak widzicie, może nas zniszczyć po drodze, ale co? Zaczynamy kolejny dzień naszej przygody. Cześć, witam Was w 5. odcinku naszej transalpejskiej przygody. Po wczorajszym dniu byliśmy zgodni co do jednego. Na dzisiaj przygód już wystarczy. Do celu zostało 71 km. Wyznaczyliśmy najprostszą trasę wzdłuż rzeki Adyga. Kierunek Nago Torbole. Hej kochani, właśnie mamy do celu, do jeziora. Ile kilometrów? 6, 7. Po przejechaniu ponad 270 km nasze 4 litery miały już serdecznie dosyć. Dlatego asfaltowa ścieżka rowerowa nikomu nie przeszkadzała, wręcz przeciwnie. Była dokładnie tym, czego tego dnia potrzebowaliśmy. Słońce od rana dawało o sobie znać. Temperatura dobijała do 30 stopni. Ani jednej chmury. Słuchajcie, w górach z pogodą nie ma żartów. Spoglądam w górę i widzę, że chmurzy się. Dzisiaj największym wyzwaniem nie były podjazdy, był upał. Mimo to kilometry znikały zaskakująco szybko. Im dalej jechaliśmy, tym bardziej docierało do nas, że najtrudniejsze mamy już za sobą.
Tego dnia nie liczyły się podjazdy ani średnia prędkość. Liczyła się droga, widoki i świadomość, że z każdym kolejnym kilometrem jesteśmy coraz bliżej celu. Za chwilę mieliśmy domknąć 5 dni, które zostaną z nami na bardzo długo. Dzisiaj mamy przejechane 35 km. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi. Pokazuje nam jeszcze około 2 godziny czystej jazdy. Także zmierzamy powoli do zamierzonego celu, czyli nad jezioro Garda. Kolarz Filip. Kolarz czy golasz? Kolarz. Kolarz Filip. Patrzcie, no I'm saying, no. Co jakiś czas zatrzymywaliśmy się w cieniu, kilka minut odpoczynku, łyk wody Aqua la vida. i z powrotem na rowery. Dzisiaj nikt się nie spieszył. Najważniejsze było jedno – dojechać. Gelato. Po drodze trafiliśmy do niewielkiego lokalnego baru. Espresso, gelato i kolejna chwila oddechu w klimatyzowanym pomieszczeniu. Po poprzednich dniach smakowało to wyjątkowo dobrze. Krótka przerwa na regenerację. Weszło podwójne espresso, weszło piękne gelato. Zatrzymaliśmy się w barze Barba Peseno i startujemy w dalszą drogę. Zostało nam 25 km do celu. To nieprawda, 25,5. Ten kolega kłamie, nie słuchajcie go w ogóle. Już niedaleko, już niedaleko. Naładowaliśmy energię, tym razem nie w rowerach, ale przede wszystkim w sobie. Każdy kolejny kilometr przybliżał nas do celu. Coraz więcej rowerzystów, coraz więcej ludzi, coraz więcej oznak, że Garda jest już naprawdę blisko. W pewnym momencie poderwałem drona,
Byłem przekonany, że zobaczymy już jezioro. Jeszcze nie. Jeszcze kilka kilometrów. W końcu wjechaliśmy do Nago Torbole. Najpierw wąskie uliczki, potem zjazd. Coraz niżej i nagle po 5 dniach jazdy, po setkach kilometrów, po wszystkich przygodach, po raz pierwszy zobaczyliśmy Gardę. To był moment, dla którego warto było przejechać cały ten Transalp. Jeszcze ostatni zjazd. No to kochani, udało się. Ostatnia prosta. I udało się. Usiedliśmy na ławce, bez pośpiechu, bez planowania kolejnych kilometrów. Po prostu chłonąc tę chwilę. 347 km, 5 dni, niezliczona liczba wspomnień. Cel został osiągnięty. Po zameldowaniu w hotelu przyszedł czas na coś, o czym marzyliśmy od samego rana. Dobry obiad. Trafiliśmy do niewielkiej pizzerii prowadzonej przez Hindusa. Zamówiliśmy pizzę, usiedliśmy i zaczęliśmy z nim rozmawiać. Opowiedzieliśmy mu, skąd przyjechaliśmy, dokąd jedziemy i że przez ostatnie 5 dni pokonaliśmy Alpy na rowerach. Chyba zrobiło to na nim wrażenie. Na zakończenie zaprosił nas na limoncello i grappę, na koszt firmy. To był bardzo miły gest i kolejny dowód na to, że podczas takich wypraw najcenniejsze są nie tylko miejsca, ale przede wszystkim ludzie, których spotyka się po drodze. Po powrocie do hotelu nasze rowery były już w pełni naładowane. Postanowiliśmy wykorzystać ostatnie chwile dnia. Bez planu, bez pośpiechu, po prostu pojechaliśmy jeszcze raz nad Gardę. Usiedliśmy nad brzegiem jeziora i chłonęliśmy tę chwilę. Jeszcze dzień wcześniej walczyliśmy z ciężkimi rowerami na stromym zboczu. Teraz siedzieliśmy nad wodą, patrząc jak słońce powoli chowa się za górami. I właśnie wtedy dotarło do nas, że naprawdę się udało. To nie był koniec naszej historii. Przed nami jeszcze droga powrotna i kilka refleksji po jednej z najlepszych rowerowych przygód, jakie przeżyliśmy. Do zobaczenia w ostatnim odcinku naszego tegorocznego Transalpu.